Hello, hello. Happy European Union Day for everyone because it is today, the 9th of May. And today we are starting a new subject. It's about amazing journeys, niesamowite podróże. I teraz może na początku objectives, czyli cele lekcji całego działu. Vocabulary, travel extreme adjectives, czyli słownictwo związane z podróżowaniem oraz przymiotniki ekstremalne. Grammar, present perfect and past simple, quantity. Z gramatyki będziemy porównywać sobie, słuchajcie, czas present perfect i czas past simple, czyli czasy właściwie jakby przeszłe, aczkolwiek present perfect dotyczy teraźniejszości, sobie go przypomnimy i tak dalej. A także będziemy mieli wyrażenia dotyczące ilości. Speaking, talking about a journey, czyli w mówieniu będzie rozmawianie na temat podróży. Writing, a description of a journey, czyli w pisaniu opis podróży. Dziękuję wszystkim tym, którzy już mi wysłali kartkówki, chociaż jeszcze dużo czasu jest, bo z tego co pamiętam jest czas do 15 maja, więc naprawdę z poprzednich rzeczy nikt nie ma żadnych zaległości, więc super ekstra, jest już fajnie. Okay, so let's start with amazing journeys and the first vocabulary, travel. Travel, travel. So let's travel. So we have got exercise number 1. And first, let's go to word list on page 124. Poznajmy słówka, których będziemy się uczyć. Niektóre już zapewne znacie. Arrive, przybywać, przyjeżdżać. Buy a guidebook, kupować przewodnik. Buy souvenirs, kupować pamiątki. Come back home, wracać do domu. Get off a train, wysiadać z pociągu. Get on a train, wsiadać do pociągu. Have adventures, mieć przygody. Meet people, spotykać ludzi. Pack a suitcase, pakować walizkę. Plan a trip, planować wycieczkę. Send postcards, wysyłać pocztówki. Set off, wyruszać. I to są na razie te, które nas interesują. To są bardziej wyrażenia niż słowa, dlatego że słówko mamy tylko jedno. And first, listen and repeat the words. Powtórzmy sobie te wszystkie słowa. CD2, track 10. Arrive. Arrive. Buy a guidebook. Buy a guidebook. Buy souvenirs. Buy souvenirs. Come back home. Come back home. Get off a train. Get off a train. Get on a train. Get on a train. Have adventures. Have adventures. Meet people. Meet people. Pack a suitcase. Pack a suitcase. Plan a trip. Plan a trip. Send postcards. Send postcards. Set off. Set off. Okay. And now we have to connect them with the pictures which are below exercise number 1. And let's do it now. And first picture, the person is entering the train. So I think it will be get on a train. Number 2, they are jak się nazywa ten sport? Zapomniałem, jak to się nazywa. To ma taką fachową nazwę i po polsku i po angielsku jest taka sama. Rafting. So they are rafting and it has to be have adventures. Dlatego, że na takich
właśnie raftingach ma się dużo przygód. Number 3, it is a mailbox, no prawie taka jak miała być u nas na wybory, więc to będzie send postcards. Number 4, they've got a map and they are thinking about doing something, so it can be plan a trip. Number 5, so this person is taking clothes and putting them into the suitcase. So it is pack a suitcase. Thank you. 6. What is it? Oh, keys. So they are keys and it is a person who is going home. So it has to be a come back home. 7. Maybe these are books, something like books, because it is Laos, Chile, so countries all over the world. Come back home, come back home. Okay, come back home, and this is by a guidebook. Okay, let's go to the next page because we don't have enough space here. And number 8 is they are taking selfies, probably. So, what do you think? I think it is set off, czyli wyruszać w podróż. Number 9, the person is leaving the train, so it can be get off a train. And then number 10, they are probably friends, so it is meet people. Number 11, small Eiffel Towers. I received it from my friend. I think it was like 2014, and it has to be buy souvenirs. And the last one is arrivals, so arrive. Okay, and then we have got a short text. Kate is writing to Sarah, and let's try to do it and put the proper words into missing parts of the text. Write the correct words in your notebook. So, hi Sarah. We're in Italy and it's really exciting. As usual, my suitcase at the last minute. Co się robi z walizką? No nie wchodzi się na nią, więc packed. We from home on Sunday morning. So we set off. Wyruszyliśmy. And we, a guidebook at the airport. So what can you do with guidebook before it is yours? Of course, bought, czyli czas przeszły od buy. Buy, bought. I have to check if it is recording. Yes, it is. So nice. We in Rome in the afternoon arrived, bo jeżeli wyruszyli, no to musieli i przybyć. Susie and I have lots of adventures. Have had. O tym będziemy sobie mówić, co to znaczy dokładnie. On the first day, we, some Spanish boys at the hotel and we went to the Colosseum with them today. Więc nie wysyła się ludzi, tylko spotyka. So we met. At the moment, we're a trip to Naples. Naples is in Polish Neapol. So we are planning, planujemy. I've taken lots of photos to show you when we home next week. Come back. Okay, I've
you a great souvenir, a Roma football shirt. Kate. So she bought. Kupiła dla kogoś. Pamiętajcie, że jak wam za szybko można to zatrzymać, a spróbować nawet zrobić po swojemu i wtedy sprawdzić ze mną. Then order the words to make sentences in your notebook, więc nic zmieniać nie trzeba, tylko układamy zdanie. Uwaga, jak to zrobić? Oh, sorry, I have to take it down. Okay. So, this is a question. So, questions in present perfect start with have. Then it has to be a person, a subject. So it is have you ever, and the third form of the verb, czyli trzecia forma czasownika, have you ever got on the wrong train? Czy kiedykolwiek wsiadłeś do złego pociągu? And now we have got a normal sentence. So first has to be subject. Lucy always plans, co planuje, jej wycieczkę, czyli her trip before she leaves. Czyli Lucy zawsze rozplanowuje swoją wycieczkę, zanim wyjedzie. Ok? And now we have had, czyli mieliśmy, a lot of adventures when, kiedy co? When we traveled around India. And the last one is Fiona likes sending holiday postcards. Do kogo? To her friends. Okay. And then we have got exercise 4. Listen to Zoe and Chas. What souvenirs have they bought? Każdy z nich kupił jedną pamiątkę. Posłuchajcie, co oni kupili i spróbujcie zrobić to sami. CD2, track 11. I like your t-shirt, Chaz. Where did you get it? I bought it in Rome. It was a souvenir. A souvenir t-shirt? What a good idea! I buy a t-shirt in every place I visit. Have you ever bought any souvenirs? Yes, I have. I bought this baseball cap in New York. Okay, so Chas has bought what? A t-shirt. Zoe has bought a baseball cap. Czyli zauważcie, czasu present perfect, czyli tego has lub have i trzecia forma czasownika używa się wtedy, kiedy mówimy, że coś wydarzyło się w przeszłości, ale czas nie jest ani istotny, ani może nie być znany. Więc jeżeli ja chcę powiedzieć, że ja na przykład w 2020 roku byłem na Cyprze, to powiem I was in Cyprus in 2020. Ale jeżeli ja właściwie nie chcę mówić o tej dacie, bo uważam, że to nie jest istotne, tylko chcę z kimś o tym Cyprze porozmawiać, to mogę powiedzieć I have been to Cyprus. Czyli użyć innego czasu, ale wynika wszystko to samo, słuchajcie. W angielskim jest 12 takich jakby czasów, które są używane w zależności od miejsca usytuowienia na osi czasu. Czyli jeżeli coś wydarzyło się i skończyło, używamy tego właśnie past simple, tego prostego, czyli I was, you saw, she ate i tak dalej. Jeżeli natomiast coś
zaczęło dziać się w przeszłości, trwa do chwili obecnej lub nie znamy dnia tego wydarzenia, to używamy właśnie czasu present perfect, czyli have lub has i trzecią formę czasownika. Mieliśmy już to kiedyś. Chodzi głównie o te właśnie czasowniki nieregularne na stronie 130, które już były na kartkówkach. Pamiętajcie, że każdy uczeń musi umieć je wszystkie do końca podstawówki. Trzeba znać zarówno ich znaczenie, jak i 3 formy. Tak więc my obecnie będziemy siedzieć w tabelce drugiej i trzeciej naraz, żebyście mniej więcej potrafili sobie rozróżnić co i jak. Ok, i teraz uwaga, zadanie 5 jest dla chętnych na plusa. Jeżeli chcecie, możecie je zrobić poprzez vokaru.com albo możecie po prostu nagrać na Messengerze i wysłać. In pairs, ask and answer questions about traveling, czyli w parach zadajcie pytania i odpowiedzcie na nie o podróżowaniu. I macie przykładowe pytanie: Have you ever bought any souvenirs? Yes, I bought a keyring in Paris. Jeżeli to zrobicie, dostaniecie plusa, nie musi tego być dużo, 3-5 pytań starczą, ale musi być nagrane głosowo. Można też wideo, jeżeli ktoś ma ochotę i odwagę. Więc polecam zbierać te plusy, bo pamiętajcie, że za miesiąc już będą oceny wystawione. On the next page we have got reading. This is a personal profile and there is a small word check. Wheelchair, wózek inwalidzki, hitchhike, jeździć autostopem, freedom, wolność. And this is a story about a boy. His name is Albert and he had amazing adventures some years ago. And first, read the text quickly. In what ways do you think Albert isn't a typical young man? Czyli bez czytania szczegółowego mamy szybko zerknąć na tekst i stwierdzić, dlaczego według tego, co tu jest napisane, on nie jest takim typowym młodym człowiekiem. No i można, słuchajcie, tu jest dużo opcji. Na przykład można, właściwie 3 takie główne. Pierwsze co, to mamy różnego rodzaju liczby. Od razu na tym, nie wiem co to jest za tło, niebieskie, zielone. So, he has visited more than 80 countries. Więc słuchajcie, jeżeli ktoś nawet nie ma 30 lat, a zwiedził już 80 krajów, no to jest naprawdę wielki sukces. To jest jedna z możliwych odpowiedzi. Możecie też jeszcze dopisać, że often alone, że bardzo często samotnie. Kolejną opcją, wybierzcie tylko jedną i napiszcie. He's written 2 books and starred in a film. Czyli zobaczcie, jest też pisarzem i aktorem. He has been in a wheelchair since he was 8 years old. Czyli jest na wózku inwalidzkim odkąd miał 8 lat. I teraz read and listen, check your answer to exercise 1. First we will listen, then we will read and translate the text. So listen. CD 2, track 12. It's a small world. Albert Casals is a typical young man in many ways, but in others he is very different. He has visited more than 80 countries, written 2 books, The World on Wheels and Without Frontiers, and starred in a film, Little World. And one more thing. Albert has been in a wheelchair since he was 8 years old. Albert became ill with leukemia when he was 5. But the disease hasn't stopped him doing what he loves most, travelling. He usually travels on his own. He often hitchhikes, and he never takes more than about 20 euros. He gets money by working and doing tricks with his wheelchair.
Albert has had lots of adventures. He has slept on boats and desert islands. He has also learnt how to get on and get off buses and trains without help. Albert wants more people in wheelchairs to copy him. The chair helps you to travel because it eliminates fear, Albert explains. When you hitchhike, drivers pick you up because you don't look dangerous, and people talk to me because they want to meet this boy who travels the world in a wheelchair. A few years ago, Albert set off for New Zealand with his girlfriend, Anna. Little World tells the story of their journey. It is a beautiful film, a documentary, a road movie, and a love story. Albert has 4 tattoos that symbolise the most important things in his life: love, freedom, luck, and happiness. And Little World has a message for all of us. Discover what really makes you happy and just do it. Okay, I think the text is very important. It's a small world, to jest mały świat. Albert Casals is a typical young man in many ways, but in others he is very different. Czyli Albert Casals jest typowym młodym człowiekiem w wielu aspektach, ale w innych jest całkowicie inny. He has visited more than 80 countries, written 2 books, The World on Wheels and Without Frontiers, and starred in a film. Czyli odwiedził ponad 80 krajów, napisał 2 książki, The World on Wheels i Without Frontiers, i grał w filmie Little World, czyli Little World. And one more thing, Albert has been in a wheelchair since he was 8 years old. I jeszcze jedna rzecz, Albert jest na wózku inwalidzkim odkąd miał 8 lat. Albert became ill with leukemia when he was 5, czyli Albert zachorował na białaczkę, gdy miał 5 lat. But the disease hasn't stopped him doing what he loves most, traveling. Ale ta choroba nie sprawiła, że przestał robić to, co kocha najbardziej, czyli podróżowanie. He usually travels on his own. He often hitchhikes and he never takes more than 20 euros. On zazwyczaj podróżuje samotnie, bardzo często jeździ autostopem i nigdy nie bierze więcej niż 20 euro. He gets money by working and doing tricks with his wheelchair. Zdobywa pieniądze poprzez pracowanie i robienie trików ze swoim wózkiem inwalidzkim. Albert has had lots of adventures. Albert miał wiele przygód. He has slept on boats and desert islands, czyli spał na łodziach i opuszczonych wyspach. He has also learned how to get on and get off buses and trains without help. Nauczył się także, jak wchodzić i wychodzić z autobusów i pociągów bez czyjejkolwiek pomocy. Albert wants more people in wheelchairs to copy him. Albert chce, żeby więcej ludzi na wózkach inwalidzkich go naśladowało. The chair helps you to travel because it eliminates fear, Albert explains. Czyli to dosłownie krzesło pomaga Wam w podróżowaniu, ponieważ eliminuje strach, wyjaśnia Albert. When you hitchhike, drivers pick you up because you don't look dangerous. Kiedy jeździ się autostopem, ci kierowcy często go zabierają, dlatego że nie wygląda niebezpiecznie. And people talk to me because they want to meet this boy who travels the world in a wheelchair. I ludzie mówią do mnie, ponieważ chcą poznać tego chłopaka, który podróżuje po świecie na wózku inwalidzkim. A few years ago, Albert set off for New Zealand with his girlfriend Anna. Kilka lat temu Albert wyruszył do Nowej Zelandii ze swoją dziewczyną Anną. Little World tells the story of their journey. Little World opowiada historię ich podróży. It is a beautiful film, a documentary, a road movie and love story. Jest to piękny film, dokumentalny, podróżniczy i historia miłosna. Albert has 4 tattoos that symbolize the most important things in his life: love, freedom, luck and happiness. Czyli Albert ma 4 tatuaże, które symbolizują najważniejsze rzeczy w jego życiu: miłość, wolność, szczęście i szczęście.
I teraz tak, jak to odróżnić? Słuchajcie, luck to jest szczęście wtedy, gdy na przykład wygrałbym na loterii. I to znaczy, że byłem szczęśliwy, że miałem szczęśliwy los i tak dalej. Natomiast happiness to jest takie wewnętrzne szczęście, które my odczuwamy w stosunku na przykład do innych ludzi, do jakichś wydarzeń i tak dalej. And Little World has a message for all of us. Discover what really makes you happy and just do it. No i Little World ma dla nas wszystkich wiadomość: odkryj, co czyni Cię szczęśliwym i po prostu to rób. Więc jak widzicie, no Albert, kolejna osoba, którą poznajemy na lekcji godna naśladowania. But first we have to answer the questions to the text. What are the world on wheels and without frontiers? Co to są za rzeczy, słuchajcie? W ogóle world on the wheels oznacza świat na kołach, a without frontiers bez granic. So, what are they? Books written by Albert Casals. Jeżeli wpiszecie jego imię i nazwisko w Google, to wyjdzie Wam więcej informacji i tak dalej. Możecie spróbować. So next question. How many countries has Albert visited? Countries, kraje. So more than 80. Does he usually travel with someone else? Czyli czy zazwyczaj podróżuje z kimś? No. He usually travels on his own, czyli samotnie. How does he make money when he's traveling? Czyli jak zarabia pieniądze podczas podróży? Kto znajdzie w tekście? By working and doing tricks with his wheelchair. 5. What are the advantages of traveling in a wheelchair? Czyli zalety podróżowania na wózku inwalidzkim. First, it eliminates fear. Drivers pick him up because he doesn't look dangerous. Okay? People talk to him because they want to meet a boy who travels the world in a wheelchair. Wiem, że zapewne będzie ciężko zmieścić, no ale to jest prawidłowa odpowiedź. Okay, and the last question is, what are the most important things in Albert's life? 4 najważniejsze rzeczy w jego życiu to love, freedom, luck and happiness. And then there is exercise 4. What do these numbers refer to in the text? Mamy tutaj liczby i cyfry i one czegoś dotyczą w tekście. Kto znajdzie czego? A. 80. Czyli countries which he has visited. Czyli kraje, które odwiedził. 2. Books which he has written. Książki, które napisał. 8. Age, czyli wiek, since when he has been
in a wheelchair. Czyli wiek, od którego był na wózku inwalidzkim. D. 5. Age. Since when, odkąd he became ill, czyli odkąd zachorował. 20. Amount, ilość of money which he takes with him, czyli ilość pieniędzy, które zabiera ze sobą. And the last one is 4. Tattoos. Which he has. Tatuaże, które on ma. You also have got something jak all clear facts. Hitchhiking is legal in the UK but not on motorways. It is not a common way to travel now. Czyli jeżdżenie autostopem jest legalne w Wielkiej Brytanii, bo w niektórych krajach nie jest legalne. Ale oczywiście nie na autostradach, czyli nie można zatrzymywać na autostrady samochody, tak jak na autostradach samochody, tak jak u nas. I nie jest to popularna droga podróżowania w dzisiejszych czasach, dlatego że już wiele osób ma samochody i każdy może jeździć swoim. Słuchajcie, jest zadanie 5, możecie spróbować zrobić je sami. Name 3 things that make you happy. Compare your answers in pairs. Czyli 3 rzeczy, które sprawiają, że jesteście szczęśliwi. Każdy sam spróbuje napisać. Ja na przykład mam, powiedzmy, travels, podróże, animals, zwierzęta and computer games. I każdy wymienia swoje. And this is all for today. Next day will be grammar. I know you don't like it, but it will be fine. Have a nice day. Goodbye.